Cześć wszystkim, witajcie na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam, w jaki sposób prosto uformować dekolt. Do sweterki możemy mieć zszyte tak na prosto, gdzie jakbyśmy zszyli tutaj te dwa ramiona, to będziemy mieć taką łódeczkę pod szyją i nie będzie ona wykrojona. Ale możemy też zrobić sobie taki głębszy podkrój na dekoldzie w ten sposób. I żeby zrobić taki głębszy podkrój na dekoldzie, to dzisiaj właśnie pokażę Wam, w jaki sposób go zrobić. Krótko tylko opowiem najpierw o technice robienia takiego dekoldu, w jaki sposób ja go robię. Chciałabym Wam pokazać tylko sam dekolt, ponieważ zauważyłam, że są pytania o to, jak zrobić właśnie ładny, jak uformować ładny dekolt. Tutaj ten panel składał się z 64 oczek. 64 oczka podzieliłam na połowę, czyli 32 oczka i 32 oczka. W środku dałam sobie marker, który podzielił tą pracę na dwie części. Czyli miałam na drucie 64 oczek i marker po środku 32 oczka. Następnym krokiem to było przerobienie oczek prawych, dojście tutaj do tego markera i zamknięcie 8 oczek, ponieważ tak sobie zaplanowałam ten dekolt. Jeżeli chcemy mieć dekolt szerszy, to zamykamy więcej oczek. Jeżeli chcemy mieć dekolt głębszy, ale węższy, to zamykamy mniej oczek, a potem po kolei sobie te oczka tutaj zamykamy. Natomiast ja tutaj ustaliłam, że ten dekolt będzie właśnie tak wyglądał, dlatego jest 8 oczek. Więc pokażę Wam na tym przykładzie. Zamknęłam 8 oczek, dalej przerabiałam na prawo oczkami. Potem odwróciłam pracę na lewą stronę, przerobiłam wszystkie oczka na lewą stronę do samego końca, i następnie zamknęłam 2 oczka, czyli najpierw miałam 8, potem miałam 2 i zawsze na prawej stronie zamykałam. Zamknęłam 2 oczka, przerabiałam dalej prawe oczka, przerabiałam wszystkie oczka z powrotem na lewej stronie. Następnie zamknęłam 1 oczko, przerobiłam wszystkie prawe oczka do samego końca, potem lewe oczka z powrotem i potem już nie zamykałam oczek, ale jeszcze przerobiłam na prawo i na lewo. I potem na prawej stronie zamknęłam ramię. W efekcie od momentu, tutaj sobie rozpisałam, w efekcie, przepraszam za pismo, tak szybciutko rozpisałam, w efekcie od tutaj tych 8 oczek zrobiłam 9 rzędów. W 9. rzędzie zamykałam ramię, czyli 8 oczek, lewy rząd cały, w 3. rzędzie 2 oczka, lewy rząd cały, w 5. rzędzie 1 oczko zamknięte, w 6. rzędzie cały rząd lewy, w 7. rzędzie prawy rząd, 8. rząd lewy i w 9. rzędzie zamknęłam 21 oczek, które zostało mi na ramieniu. I tak wyglądało przerobienie jednego ramienia. Następnie dowiązałam sobie nitkę z kłębka, ponieważ tą nitkę tutaj brzegową urwałam, jak zakończyłam tą pracę na tym ramieniu. Wzięłam nitkę z kłębka, dowiązałam sobie ją tutaj do ostatniego oczka, do środka tego dekoldu, żeby nie było dziurki, i przerabiałam tą stronę. I tą stronę przerabiałam w ten sposób, że zaczęłam od lewej strony, żeby zamykać oczka, ponieważ robimy zawsze drutami od prawej do lewej, więc jak przekręciłam tą robótkę na lewą stronę, no to musiałam zaczynać od lewej, więc tu będzie odwrotnie. Na lewej stronie będziemy zamykać, a prawą całą przerabiać. Tutaj na prawej stronie zamykaliśmy, a lewą całą przerabialiśmy, a tu będziemy na lewej stronie zamykać oczka, czyli tutaj naciągnęłam nitkę, zamknęłam 8 oczek na lewej stronie i dalej przerabiałam lewymi. Odwróciłam na prawą stronę, wszystkie oczka na prawo do końca rzędu. Zamknęłam na lewej stronie 2 oczka, do końca na lewo. Wróciłam na prawej stronie wszystkimi oczkami. Przekręciłam robótkę na lewą stronę, zamknęłam 1 oczko, przerobiłam do końca wszystkie lewe. Przewróciłam na prawo wszystkie prawe. Przewróciłam lewe, prawe i na lewej stronie zamknęłam.
tak żeby było 9 również rzędów. I tym sposobem wyszedł właśnie taki dekolt. I teraz pokażę Wam krok po kroku, jak taki dekolt zrobić. Oczywiście te dekolty mogą mieć różne kształty w zależności od tego, ile oczek będziecie ujmować, jaki będziecie kształt przyjmować, tak? Bo może on być węższy, a głębszy, może być szerszy, a płytszy. Wszystko zależy od tego, ile oczek będziecie i jak często będziecie zamykać. Ja na tym przykładzie Wam pokażę, jak to zrobić. Aby ładnie wymodelować ten dekolt z przodu, podzieliłam sobie na połowę oczka, czyli w środku jest marker. Ponieważ wszystkich oczek jest 64, marker podzielił robótkę na 32 i 32 oczka i w tym momencie będę równomiernie zamykać oczka przy dekoldzie, tak by uformować ładną łódkę i by pozostały równe ramiona. Jestem na prawej stronie pracy, także mój marker wyznacza środek, 32 oczka z jednej strony, 32 z drugiej i przerabiam do markera swoje prawe oczka. Ściągnęłam marker, który wyznaczał środek i teraz będę zamykała oczka. Żeby ładnie zamknąć te oczka, to luźno to róbcie. Ja w taki sposób klasyczny zamykam te oczka, żeby dekolt nie ściągał pracy. Czyli takie luźne oczka zostawiajcie, czyli przerabiam na prawo i przeciągam przez to oczko przerobione wcześniej. Dłuższe to oczko sobie zostawiam, znowu na prawo, przeciągam, znowu na prawo, przeciągam. I zamykam sobie po kolei 8 oczek. A żebyście dobrze wiedzieli, żeby Wam się nie pomyliło i nie rozpędzili się w zamykaniu tych oczek, to skoro ja tu miałam 32 oczka, a chcę zamknąć 8, czyli powinno mi zostać 24 oczka od tej strony, więc sobie zawsze to przeliczcie, ile Wam oczek powinno na ramieniu zostać, żeby się po prostu nie rozpędzić w zamykaniu. I ja tutaj jeszcze jedno oczko mam do zamknięcia, 8. I tu zamknęłam 8 oczek. I teraz już do końca rzędu robię oczka na prawo. Czyli przerabiam do samego końca oczkami prawymi. I przekręcam robótkę na lewą stronę. I cały rząd przerabiam oczkami lewymi. Pierwsze oczko sobie ściągnęłam i będę przerabiać teraz oczka lewe do samego końca, aż do dekoldu. Tutaj na końcu tego rzędu nie przerabiam tego oczka na prawo, tak jak zawsze na brzegach tkaniny, tylko też przerabiam je na lewo, po to, żeby ono było takie bardziej ścisłe. I przewróciłam swoją robótkę na prawą stronę i teraz będę zamykać kolejne 2 oczka, bo tam zamknęłam 8 oczek, a tu będę zamykać kolejne 2 oczka, czyli tak, pierwsze oczko przerabiam na prawo, drugie oczko na prawo i zamykam sobie oczko, jedno. Drugie oczko na prawo i zamykam sobie oczko, czyli zamknęłam sobie 2 kolejne oczka i cały rząd kolejne oczka przerabiam do końca na prawo. I tu się już tak ładnie ten dekolt będzie formował nam. I teraz jestem już na lewej stronie ponownie swojej robótki. Pierwsze oczko przekładam i wszystkie oczka aż do dekoldu, do początku swojego dekoldu przerabiam na lewo. I spójrzcie, tu się kształtuje już ładnie dekolt. I w zależności od tego, jak chcemy, by był głęboki ten dekolt, to tyle będziemy robić w górę tego ramienia. Czyli jeżeli chcemy, żeby dekolt był głębszy, no to robimy w górę ramię. Jeżeli chcemy, żeby był płytki, to możemy już teraz tutaj zakończyć te oczka i je zamknąć, tak? Wtedy będzie taki płyciutki w kształcie takiej blisko szyi łódki. Jeżeli chcemy, żeby dekolt był szerszy, no to musimy tą redukcję oczek
zacząć po prostu dalej. Ja tutaj zaczęłam od 8 oczek, możemy ją zacząć od 10 czy od 12 oczek. To w jaki sposób rozpoczniemy zamykanie i jak długo rzędów w górę będziemy robić, to taki on będzie głęboki, tak? Tutaj na szerokość, tutaj na głębokość. Jeżeli chcielibyście zobaczyć, jak ten dekolt będzie wyglądał, to najlepiej sobie w trakcie robienia, czyli tak na przykład na tym etapie, przyłożyć do jakiegoś sweterka tutaj ten łuk tego dekoltu i zobaczyć, jak on będzie wyglądał, i wtedy ewentualnie albo podrobić wyżej, albo zakończyć już na tym etapie. Także dekolt można formować w różny sposób. Ja akurat tutaj zrobiłam 8 oczek pierwszych, potem 2, potem 1, ale można zrobić po prostu więcej tych rzędów i na przykład zamykać po 2 oczka, po jednym oczku. To już zależy od Was. Ja tutaj taki przykład dałam dekoltu, żeby tylko pokazać Wam technicznie, w jaki sposób to wykonać. A kształt dekoltu już sami musicie sobie dobrać. Na tym etapie ja postanowiłam, że jeszcze zrobię 2 rzędy w górę, żeby ten dekolt troszeczkę pogłębić. Więc tak, tutaj było 8 oczek zamkniętych, potem robiliśmy na lewej stronie lewe oczka, to był drugi rząd. W trzecim rzędzie zamknęłam 2 oczka, czwarty rząd robiłam lewymi oczkami. W piątym rzędzie zamknęłam jedno oczko, bo zawsze zamykałam na prawej stronie. Lewy rząd robiłam cały oczkami i to był już 6. rząd. I teraz 7. rząd mam i w tym 7. rzędzie będę robiła prawe oczka. Cały rząd bez zamykania oczek. I potem zrobię jeszcze cały rząd lewych oczek i dopiero ten następny prawy zamknę. Czyli tak naprawdę od momentu tych 8 oczek, które zamknęłam na początku, moje ramię będzie się składało z 9 rzędów. Przerobiłam prawy rząd, teraz jestem na lewej stronie robótki i teraz będę przerabiać już swój ostatni rząd lewymi oczkami. I jak przerobię ten ostatni rząd lewymi oczkami, to będę zamykała swoje oczka na prawej stronie, tak by już zamknąć wszystkie oczka na ramieniu. Kończę już przerabiać swój ostatni lewy rząd i tutaj też oczko przerabiam na lewo ostatnie. Zrobiłam kolejny rząd lewy, skończyłam i to był mój 8. rząd i w 9. rzędzie tego ramienia będę zamykać wszystkie oczka oczkami prawymi. Także przerabiam sobie prawe oczko i zamykam oczka takim klasycznym sposobem, tylko pamiętajcie, żeby te oczka po prostu luźno zamykać, żeby ich nie przyciągać, żeby one tego ramienia po prostu nie ściągały, tylko żeby były takie luźniutkie. I tym sposobem już jedno ramię tego dekoltu mamy zrobione. Tu jest środek naszej pracy, więc teraz przystąpimy do dziergania drugiego ramienia. A tutaj tą nitkę sobie, no taki kawałek sobie może troszkę większy zostawię, przeciągnę przez pętelkę i tym sposobem zamknęłam to ramię. I teraz będziemy zamykać drugie ramię naszego dekoltu, czyli tu mamy pierwsze ramię. W pierwszym rzędzie po tej stronie zamknęliśmy 8 oczek, tu jest środek dekoltu, więc teraz musimy 8 oczek zamknąć tutaj z tej strony. Żeby zamknąć 8 oczek z tej strony, to musimy przewrócić tą robótkę na lewą stronę i z tej strony zamykać te oczka, no bo pracujemy od prawa do lewa. I teraz biorę sobie nitkę od kłębka, no bo tutaj nie mam nitki, tak? Teraz tą nitkę, żeby nie było dziurki takiej w środku w tym dekolcie, to pod pierwsze oczko się tutaj drutem wbijam i przeciągam sobie tą nitkę i ją po prostu zawiązuję. Taki troszeczkę kawałek sobie dłuższy zostawcie, żeby ją potem schować. I mam nitkę, którą będę pracować, tą nitkę roboczą. Przekładam swoją robótkę na lewą stronę. I teraz będziemy zamykać oczka po lewej stronie.
Oczywiście zamykamy, jesteśmy po lewej stronie, lewymi oczkami, czyli przerabiam jedno oczko na lewo, drugie oczko na lewo i po prostu w taki sam sposób jak te prawe oczka przeciągamy i zamykamy. Czyli jedno oczko zamknęliśmy, drugie oczko i tutaj też pamiętajcie, żeby bardzo luźno te oczka zamykać, żeby ten dekolt nie był ściągnięty. Nawet sobie tak podciągajcie troszkę te oczka, żeby one były po prostu luźniejsze. Ja oczywiście mówiąc nie liczę tych oczek, więc zaraz będę musiała policzyć z brzegu, ile ma zostać. Bo skoro miałam na ramieniu 32 oczka, a muszę zamknąć 8 oczek, to muszą mi zostać 24 oczka i z tego wynika, że to już jest ostatnie oczko 8. Zaraz przeliczymy. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Zgadza się. Więc teraz do końca robię już lewe oczka. Następny rząd to będą tylko lewe oczka. I to będzie mój drugi rząd. Pamiętacie, na tamtym ramieniu miałam 9 rzędów, więc muszę się pilnować, żeby tutaj też było 9 rzędów. Tak, więc na razie pierwszy rząd to było zamknięcie 8 oczek, drugi rząd to jest przerobienie wszystkich oczek. Teraz jestem w tym pierwszym rzędzie, gdzie zamknęłam 8 oczek, więc jeszcze drugiego rzędu nie przerobiłam, tak? Tylko dopiero pierwszy rząd przerobiłam. I ostatnie na prawo. Tutaj Wam jeszcze pokażę, jak ja sobie odwijam tą włóczkę w ten sposób. O, widzicie? Już chyba pokazywałam, ale to jeszcze raz pokażę dla tych, którzy nie widzieli, żeby się nie plątała. Przekładam robótkę na prawą stronę. Jestem z prawej strony. I tutaj cały rząd przerabiam na prawo, aż do dekoldu. Bo tym razem na tej stronie będziemy ujmować oczka, zamykać oczka po lewej stronie, nie po prawej. Z tej strony zamykaliśmy po prawej stronie oczka, tak? No bo szliśmy tutaj w tą stronę, ale ponieważ idziemy tutaj w tą stronę, no to nie możemy tutaj zamykać tych oczek, bo by nam się dziura zrobiła, tylko z tamtej strony będzie ładniej wtedy. Czy moglibyśmy tutaj też z tej strony pewnie, ale tak będzie ładniej. I teraz robimy znowu prawe oczka, cały rząd prawych oczek. I to jest nasz drugi rząd. I tutaj będę znowu zamykać tym razem 2 oczka. Przerabiam sobie pierwsze oczko na lewo, drugie oczko na lewo i zamykam pierwsze oczko. I zamykam drugie oczko. I teraz cały rząd przerabiam na lewo. I to jest mój trzeci rząd. A przechodzę na prawą stronę i przerabiam cały rząd na prawo aż do dekoldu. I teraz na tej stronie muszę zredukować jedno oczko znowu. Przerabiam na lewo i zamykam to oczko jedno. I teraz wszystkie oczka do końca już na lewo. Bo już mamy 21 oczek, tak? Przerobiłam 8 rzędów i ostatni rząd 9. Zamykam oczka na lewej stronie. I też tutaj starajcie się tak zamykać te oczka, by je luźno zamykać, żeby one nie były zaciągnięte. I zamykamy całe ramię do końca lewymi oczkami. I zakończyłam tutaj ramię oczkami. Urywam nitkę, przeciągam przez pętelkę
I tym sposobem zrobiłam dekolt. I to jest już gotowy, uformowany dekolt. Także mam nadzieję, że film Wam się podobał i że będzie to przydatna instrukcja do zrobienia dekoltów i inspiracja do Waszych przyszłych projektów. Jeżeli film Wam się oczywiście podobał, to zostawcie łapkę w górze, subskrybujcie, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, by nie ominąć kolejnych inspiracji i filmów instruktażowych. Pomoże to też dotrzeć do szerszego grona odbiorców. Powodzenia w dzierganiu i do usłyszenia w następnym filmie. Pozdrawiam.